Cześć wszystkim, jak zwykle zaczynam vloga z samochodu, no ale tak to jest, że jak się mieszka pod Warszawą, to się głównie używa samochodu, żeby gdzieś się przemieszczać. Jadę właśnie na lotnisko odebrać znajomego z Daria Super TV, znajomych tak naprawdę Darię, Darka i Newę. Darek jest to Polak, a Newa jest Filipinką, która mieszka w Polsce już od 12 albo 13 lat. Byli teraz na Filipinach, prawie miesiąc i dzisiaj wracają, właśnie jadę ich odebrać, żeby zawieźć ich do domu, żeby nie musieli brać taksówki. Słuchajcie, taki mały news, gdybyście jechali po znajomych na lotnisko i tam, żeby nie płacić, prawda, chcecie sobie postać, bo oni, nie wiem, wyjdą z lotniska za, nie wiem, godzinę na przykład, może przesada, ale za 20 minut, to tutaj jest, zaraz przed portem mamy tutaj na tyłach hotelu, macie taki parking i macie tutaj, nie wiem, czy zobaczycie, godzina postoju 12 zł, no ale jak nie wykupicie biletu, a będziecie czekać w samochodzie, no to jest zawsze dużo miejsca, przynajmniej teraz. Aż byłem w szoku. I chyba nie jestem jedyny, który tak robi. Więc dla mnie to lepsze niż czekanie tam i zajmowanie też innym miejsca, którzy ładują walizki. Czekam na telefon i pojadę odebrać Darka, Newę i Darię z lotniska. Albo 12 zł za 15 minut. Na razie ich nie widzę. Włączam stoper 15 minut. Zabieram was i idę. Gdzie oni są? O, są. O, dzień dobry. Ja? A daleko tam, kilometr stamtąd. Co tam? Dzień Cześć. dobry, dzień dobry. Cześć. O, dzień dobry. A gdzie Newa? Nie wiem, mówi, że jest na fest. Cześć. Jak tam podróż? Ładować się, chyba się trochę zmieści. Ładujemy walizki. No, ciężkie? O kurde! No, powinno poczekać, zobaczymy, czy się zamknie. Może być na styk. Pojemny samochód. Wszystkie walizki się zmieściły. O, popatrz, jeszcze kurtkę włoży. Bardzo ładnie. Zablokowała, żeby ci szyby nie zbiło, rozumiesz? Ale już 7 osób nie włożymy tutaj. No ja już sam w samochodzie, odwiozłem ich do domu. Teraz wracam sam do domu, muszę zrobić trening sobie i sprawdzić, jak się ma mat, prawda? Bo dzisiaj z nim byłem znowu u lekarza. Mam nadzieję, że wyzdrowieje przed wylatą na Filipiny. Przyszło mi trochę paczek prezentów na Filipiny. Multitool. Jeśli nie wiecie, co kupić znajomym na Filipinach, to wam powiem najczęściej maski z rurką. Dlaczego? Dlatego, że ta sól zjada te maski, a oni tam bardzo często nurkują. Taki zestawik, maska z rurką. I never use like that, I would like use. O. Robię drugie podejście do zrzucenia masy i zrobienia, kurczę, dobrej sylwetki. Zobaczcie, jak teraz wyglądam. Znowu będziemy się odchudzać, trenować więcej. 40 lat minęło. Jak na 40 lat jest trochę do zrzucenia, to oczywiście sadełko od siedzenia przy komputerze, prawda? Mięśnie są, ale diety brak. Diety i cardio brak. Trzeba jeszcze bardzo dużo potrenować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcielibyśmy zrzucić około 10 kg, czyli też trochę spadnie mięśni, siły, ale wygląd i zdrowie jest ważniejsze, a na pewno zdrowie, żeby się zdrowo odżywiać i dobrze wyglądać. Jak się wszystko połączy, to będzie idealnie. Zobaczymy. Jest ciężko, bo z trójką dzieci, ja nie lubię wyrzucać jedzenia, trzeba to jedzenie zjadać po dzieciach, żeby się nie marnowało. Jeszcze do tego mamy dużo wyjazdów, więc też ciężko trzymać jakąś konkretną dietę, ale może się uda tym razem. To już będzie chyba przez moje całe życie to dużo takich podejść miałem, ale może będzie pierwsze poważne i będzie z tego duży efekt, więc kolejny plan, dieta, trening i zobaczymy rezultaty. Nagrywam te wideo, żeby potem widzieć, jak
jak się zmieniła sylwetka, prawda? Teraz brzuch wciągam. Gdybym nie wciągał, no to wygląda tak. No nie wygląda to estetycznie, co? To jest... Jak się wciągnie na tnie, to jeszcze jako tako wygląda. Ale jak zapomnisz, no to spójrz sobie. Wiadomo, ja mam jeszcze plecy rozbudowane, one mnie trzymają, więc ta sylwetka jest po całości. Ale o. Tak jest normalnie. Nie polecam nikomu. To się nazywa brzuszek tatusia. Obecnie waży około 100 kg, plus minus, w zależności 99-101. Możecie sami ocenić, ile taką tkanki tłuszczowej mam. Według mnie około 20%. Wrócę z Filipin, to zrobię sobie badania dokładne i zobaczymy, jak to będzie wyglądało wtedy. Dzień dobry, moi mili. Żona zabrała mnie do salonu piękności. Przespałem się 1,5 godzinki. Nie wiem, czy widać coś na mojej twarzy, czy coś się zmieniło. Pewnie wyglądam okropnie. No ale bogiem estetyki to ja nie będę. Czuję się wyspany, tylko oczy mi się kleją. Teraz musimy znaleźć moją żonę i jechać do domu. A już niedługo oczywiście będziemy na Filipinach. Tam będę trochę więcej kręcił, bo w Polsce to takie nic ciekawego. Jak coś ciekawego, to nakręcę, a jak nic ciekawego, no to nie nakręcę. Dlatego zostają Wam jeszcze moje review, vlogi treningowe dla tych, co są zainteresowani trenowaniem. A no i wczoraj zacząłem dietę i więcej robić cardio. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Nie wiem do końca, co mi robiłem na tej twarzy, ale na pewno to było wodorowe oczyszczenie twarzy i jakieś milion dziwnych maseczek, gdzie piekła mnie twarz i ogólnie kilka razy mi się film urwał, raz zasnąłem na parę minut. No, każdemu polecam. Takie miłe uczucie relaksacyjne. No, znalazłem żonę gdzieś w sklepie i wróciliśmy właśnie do domu. Zaczynam cardio, zanim odbiorę Mata z przedszkola. Codziennie pół godziny cardio i mam tak fajnie, wygodnie, że tutaj telewizja, a ja sobie mogę pochodzić na spokojnie. Pół godziny cardio, 15-20 minut treningu na worku. Trochę za późno się biorę za te spalanie kalorii, bo za tydzień wylatujemy. No ale lepiej późno niż wcale. Wam też polecam, jeśli chodzi o, jak macie bieżnię w domu czy rower, zamiast leżeć na łóżku, oglądać film bezmyślnie, to lepiej usiąść sobie na rower czy bieżnię i pochodzić i włączyć sobie wtedy film. Mamy 2 w 1. Spalamy i się relaksujemy. Ewentualnie, jeśli ktoś nie ma bieżni czy roweru, no to polecam jakieś audiobooki i wyjść sobie na dwór, pochodzić, jogging zrobić. Swojego czasu miałem takie założenie, żeby robić co najmniej 10 000 kroków dziennie i mi się to udawało. No ale musiałem spędzać jednak trochę czasu na tej bieżni, bo tak no to komputer, sklep, samochodem i wychodziło mi 3-4 tysiące kroków dziennie. Najczęściej najwięcej kroków robiłem, jak byłem gdzieś na wyjazdach. No bo jak się wyjeździ gdzieś na urlop, to kroki mi wzrastały, nie chodząc na bieżni, nie trenując, od 10 do 20 tysięcy dziennie. Bo się wszędzie chodziło na nogach. Więc wstań z łóżka, idź trenować, póki nie jest za późno. A ja idę pobiegać. 26 minut biegania, takiego bardziej chodzenia bym powiedział, bo przeszedłem 3 km 210 metrów. Spaliłem 207 kalorii. Pot lekki, średnie tętno w granicach 140. Teraz sobie połączę pierwszy raz swój nowy zestawik cornera i trochę poboksujemy. Ewidentnie worek muszę powiesić troszeczkę wyżej. Na mojej wysokości worek jest, to już mam te mocowania, więc kolejne 10-15 cm. To tak to walę tutaj, a tutaj to takie w większości się na twarz wali. Więc jak będziecie mocować worek, to też ważne jest, żeby jednak ta część tutaj była na wysokości waszej głowy. Pamiętajcie, że najczęściej jeśli ktoś was będzie atakował, jeśli mówimy o samoobronie, to będą to osoby większe. No albo większe, albo będą uważały się za silniejsze, albo pod wpływem alkoholu. No to oczywiście są takie trzy możliwości, ale jeśli ktoś was zaatakuje, no to w większości przypadków raczej będzie większy lub będzie się czuł dużo silniejszy. Gdybyście używali sobie cornera, to od razu mówię, że z zegarkiem Garmina Enduro 2 łączy się i transmituje tętno bezpośrednio do aplikacji. Moje ulubione rękawice, jedne z moich pierwszych rękawic.
Boli ręka. Sierpów nie mogę robić. Uderzać nie mogę, bo dalej mam rozwalony przyczep. Zobaczcie, jak to wygląda na monitorze. 109. Tutaj pierwsza runda. 172. 2 minuty 43 sekundy. 109 uderzeń. Słuchajcie, wziąłem odżywki, a najczęściej przed treningiem biorę kreatynę i AAKG. Tak, czasami dodaję do tego cytulinę. Kreatynę staram się brać przed i po treningu lub rano na czczo i przed treningiem, ale oczywiście zdarza mi się i wziąć rano na czczo i po treningu. Nie ma to większego moim zdaniem znaczenia. Biorę 2 razy 5-6 gram i tak to wygląda. Dzisiaj pechowo zacząłem walić worek, zrobiłem sobie jakiś trening lekki bokserski i jednak mój przyczep prostowników, czyli tak zwany łokieć tenisisty, nadal jest uszkodzony i czuję ból przy przyciskaniu, więc lightowo trening klatki. Pamiętajcie, że zawsze przy treningu klatki musimy rozgrzać dobrze obręcz barkową. Tak, różne ruchy, ale barki jest to najbardziej kontuzyjne miejsce, jeśli chodzi o wyciskanie. Trening klatki piersiowej. Przed każdym ćwiczeniem staram się zrobić 1-2 serie rozgrzewkową i dopiero potem serie właściwe, serie główne. 4, w zależności od ćwiczenia, 4 do 6 serii. Działamy sobie na maszynie dzisiaj troszeczkę. To jest maszyna Hoista 3 w 1, chest press, czyli płaska, skos i barki. Model HD 3300 i rozgrzewkowo 2 serie i potem jedziemy całościowo. Oczywiście maszyny nie są dla wszystkich, zwłaszcza takie. Ta maszyna ma troszeczkę za mało stosu dla mnie. Słuchajcie, 20 ruchów, tak żeby dogrzeć obręcz barkową, rozciągnąć troszeczkę klatkę. Kolejna seria rozgrzewkowa, 12 ruchów i potem wychodzimy już na główny ciężar i będę robił między 8 a 12 ruchów, tak jak mi maszyna na to pozwoli. Plusem tej maszyny jest to, że możemy bardziej rozciągnąć klatkę. Popatrzcie się, gdybyśmy położyli sobie kreskę tutaj, jest poniżej klatki, więc rozciągamy ją bardziej. Tak jakbyśmy na przykład robili pompki na uchwytach. Wtedy możemy zejść jeszcze niżej. Nie zrobimy tego przy normalnym gryfie, no bo klatka będzie nam przeszkadzała. 1,5 minuty przerwy, każda seria, każda przerwa między seriami. Jedziemy kolejną serię rozgrzewkową. Dobra, mamy 20 zrobione. Z powodu uszkodzonego łokcia dzisiaj handlami nie poszaleję, żeby go bardziej się nie nadwyrężyć, ale z wyciskaniem damy radę. Pierwsza seria. Mamy tutaj 98 kg i to jest maksymalnie, co ma ta maszyna. Ok, 12 ruchów poszło. Dobra, druga seria. Spróbujemy 10 powtórzeń.
Poszło 10 z lekkim oszustwem, ale jest. Dobra, seria trzecia. Spróbujemy na 8 powtórzeń. Seria numer 3. Sześć. 8 razy udało się. Półtorej minuty przerwy i seria numer 4. Czwarta seria, drop set. Robimy na maksa, schodzimy w dół, aż nie będziemy mogli podnieść małego ciężaru. Cztery. Ciężko. 6. O kurczę. No dobra. Płaska skończona. To jeśli chodzi o tą maszynę, to żeby zmienić na skos, to sobie odginamy troszeczkę do góry. Teraz jest incline. To do góry o jedno. O. I mamy skos, lekki skos. Drugie ćwiczenie, wyciskanie na maszynie, skos dodatni, głowa lekko do góry. I jedziemy sobie między 12 a 20 powtórzeń. Oczywiście, jeśli jesteś początkujący, nie znasz maszyny, to polecam zrobić jedną serię albo i nawet dwie rozgrzewkowe, tak żeby dobrać sobie ciężar. Udało się 20. Jeśli chodzi o trening na maszynach, jest dobry dla początkujących, dobry dla zaawansowanych. Mniejsza możliwość kontuzji, ale też jeśli chodzi o samą rozbudowę mięśni, to lepiej to robić na handlach. Zwłaszcza jeśli nauczysz się ruchu z małym ciężarem, to lepiej nawet dla początkujących trenować na handlach. Handlach ze sztangą, z wolnymi ciężarami. Seria druga i jedziemy. Tu już 13 tylko powtórzeń. Trzecia seria. Będę starał się zrobić co najmniej 12 powtórzeń. Zobaczymy, czy się uda. Dziesięć i pół. Jeszcze jedna seria. Ostatnia seria. Czwarta.
Dobra, zrobimy sobie dropset szybciutki, tak żeby dobić. O, już mięśnie nie mają siły. Dobra, czas na rozpiętki. Ostatnie ćwiczenie, rozpiętki. Dzisiaj lajtowo 3 ćwiczenia. Rzadko mi się zdarza robić 3 ćwiczenia na klatkę. Tylko. Normalnie to są 4 albo i więcej. To jest moja maszyna Hoist Schmidt Mi 7. Ja sobie zrobię sobie rozpiętki na ławce dodatniej i na wyciągu. Jeśli będziecie robić tak na siłowni, ważne, żebyście ustawili ławkę mniej więcej po środku. To jest bardzo ważne też. Ja sobie tutaj butem odmierzam bardzo ładnie. Wiem, że jest prawie na środku. Skos 45 stopni i będziemy sobie robić rozpiętki. No i dobra, pierwsza seria. Zobaczymy, jak pójdzie. Bardzo ładnie. Lubię robić na ławce, mam troszeczkę bardziej tą klatkę odizolowaną. Lepiej czuję te rozpiętki niż na stojąco, ale nie robię tylko na ławce. Robię raz co drugi, co trzeci tydzień na ławce, na stojąco. Różne warianty staram się robić i zmieniać to co drugi, co trzeci trening. Jeśli macie jakieś w ogóle pytania odnośnie treningu siłowni, możecie je zadawać na Instagramie lub w komentarzach pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć. Nie obiecuję, że za szybko, ponieważ za parę dni wylatujemy na 1,5 miesiąca i będę miał też tam ograniczony dostęp do internetu. Seria druga. Rozpiętki z tej pozycji najlepiej zacząć. Jest wygodniej i łatwiej. Ładnie, 18 powtórzeń, jeszcze 2 serie. Nie jest to jakiś maksymalny ciężar. Staram się raczej spompować klatkę w tym ćwiczeniu. Pamiętajcie, żeby wzrost był, musi być hipertrofia, a żeby była hipertrofia, musimy dochodzić do upadku mięśniowego. Albo być bardzo blisko upadku. Co to znaczy dojść do upadku mięśniowego? No tak uszkodzić mięsień, żeby już nie móc podnieść ani razu, ani raza więcej. To jest najważniejsze. Jeśli nie zmusicie się, nie przezwyciężycie tego bólu, który towarzyszy, to mięśnie nie będą rosnąć. To jest moim zdaniem jeden z większych problemów. W momencie, kiedy za szybko się poddajecie. Jeszcze możecie
Oczywiście nie mówię tutaj o całkowicie początkujących, bo całkowicie początkujący nie dojdą do tego upadku mięśniowego, ponieważ te włókna są jeszcze nieaktywne do końca. Trzeba najpierw je aktywować, miesiąc, półtora potrenować z mniejszym ciężarem przy większej ilości powtórzeń i wtedy zobaczycie już potem z treningu na trening będzie coraz lepiej Wam dojść do tego upadku mięśniowego. Trzecia seria. Dobry wynik. Pamiętajcie, że w rozpiętkach jednym z ważniejszych elementów jest to, żeby łokieć był cały czas w tym samym kącie rozwarcia. Żebyście nie robili tego bicepsem, tylko klatką ciągnęli. Klata już ładnie spompowana. Jeszcze tylko zrzucić trochę parę kilo i będzie dobra forma na lato. Sorry, mamy zimę, ale tam gdzie lecę, lato jest przez cały rok. Za to lubię kraje, w których nie ma zimy, tylko jest pora sucha i mokra. Ponieważ najczęściej ta pora mokra to jest deszcz przez godzinę, dwie w ciągu dnia, ale średnia temperatura przez cały rok jest około 30 stopni. W następnym materiale powiem Wam troszeczkę o naszym wyjeździe, ile taki wyjazd z rodziną kosztuje do Azji nas i ile kosztują tam hotele. Nie wiem, czy w następnym materiale, czy jeszcze kolejnym, bo mam jeden sprzęt na siłowni, który chciałbym złożyć przed wyjazdem i nagrać z tego materiał. Na plecy maszynę. Stoi u mnie już parę miesięcy, więc wypadałoby ją złożyć i zacząć na niej trenować. Dobra, ostatnia seria. O, udało się. Szybki trening dzisiaj, ale też jest późno. No, ja nie mam za dużo czasu, mogę tylko trenować jak dzieci są w przedszkolu albo jak śpią. Dzisiaj tak wyszło, że wcześniej robiłem cardio, teraz wieczorem trening siłowy, jak dzieci już śpią. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Zostawcie jakiś komentarz, będzie mi miło i widzimy się w następnym materiale. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek, też bardzo miło widziane. Zobaczmy jeszcze tylko, jak moja klata wygląda. Tylko nie śmiejcie się, bardzo ciężko tę koszulkę się zdejmuje. Co myślicie? Nie zrobiłem. Dobra, wystarczy tego. Na razie.